Boli mnie serduszko, kiedy widzę koncepcję solipsyzmu sprowadzoną do spojrzenia na kobiety jako niezdolne do brania pod uwagę innych ludzi lub też do filozoficznej, gimnastycznej ciekawostki, z której nic nie wynika. Boli mnie, gdyż esencja solipsyzmu jest praktycznie głównym założeniem mojego światopoglądu i instrukcji, jak interpretować swoje odczucia. W zależności od definicji solipsyzmu, tak jak każdego innego terminu, jak Bóg, depresja, przemoc czy wina, możemy mówić o dwóch różnych rzeczach, przez co dyskusja mijałaby się z celem. Zamiast tego skupiłbym się na genezie i głównym założeniu. Określiłbym to główne założenie jako tu i teraz nie ma dowodów na istnienie czegokolwiek poza moim subiektywnym doświadczeniem. Są poszlaki, a i owszem, ale nie ma dowodów. Nie tylko nie da się obiektywnie udowodnić istnienia innych ludzi, innych przedmiotów, ale nawet mnie samego jako trwałej jednostki. To, co odczuwam w danym momencie, tu i teraz, jest subiektywnie prawdziwe. Nie mogę tego udowodnić tobie. Mogę to tylko doświadczyć. Jakie są dowody na to, że wczoraj robiłem przysiady? Moja pamięć, czyli subiektywne doświadczenie tu i teraz. Nagrałem sobie też seryjkę na wideo i teraz sobie ją oglądamy. A oglądanie seryjki na wideo to nadal subiektywne doświadczenie tu i teraz. Nasze doświadczanie rzeczywistości to jest jedyne źródło poznawania rzeczywistości. W sensie moje doświadczanie, bo nie mam dowodów na to, że kto inny doświadcza czegokolwiek. Czy to, że nie mam dowodów na to, że kto inny doświadcza czegokolwiek, oznacza, że nikt niczego poza mną nie doświadcza? Oczywiście nie. Wszystkie doświadczone przeze mnie interakcje wskazują na to, że jest więcej takich jak ja. To na chuj szczępie ryja o jakimś solipsyzmie. Co mnie obchodzi, że jakiś starożytny filozof rozmarzył się o motylach i przez chwilę poczuł się jak motyl, a potem miał zagwozdkę, że nie może stwierdzić, że jest człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy może jednak motylem, któremu śni się, że jest człowiekiem. Bo taka jest geneza całego tego zamieszania. No więc dlaczego o tym mówię? Pragnę jedynie się podzielić, że ta perspektywa dostarcza mi bardzo dużo klarowności i spokoju ducha. Nie cierpię już z powodów, z których cierpiałem, zanim zobaczyłem świat w taki sposób. A cierpiałem sporo z powodów tak zwanego uzależnienia od hazardu, tak zwanej depresji, tak zwanego kompulsywnego obiadania się, czy relacji międzyludzkich, a precyzyjniej z powodu oczekiwania, że ludzie będą tacy, jacy pragnę, żeby byli. Kluczowa dla mnie była umiejętność rozróżniania tego, co jest prawdziwe, czyli subiektywne doświadczenie, czyli to, że odczuwam rzeczywistość tu i teraz dokładnie tak, jak odczuwam. Od tego, co jest interpretacją, która może być prawdziwa i może być nieprawdziwa. To się może wydawać intelektualnym bełkotem i szanuję, jeżeli tak właśnie odczuwasz swoją rzeczywistość tu i teraz. Ja się jedynie dzielę, że dla mnie osobiście jest to refleksja typu eureka, typu Całe życie patrzyłem w dal, okazjonalnie bojąc się tego, co może przynieść przyszłość. Ten strach bywał paraliżujący i bogaty w cierpienie. A okazuje się, że odpowiedź była i jest dużo bliżej. Każdą sytuację można sprowadzić do tego, że tu i teraz moja rzeczywistość jest taka, jaka jest. Bez oceniania. A jak oceniam, to akceptuję, że oceniam i też się nic nie dzieje. A jak nie akceptuję, to akceptuję, że nie akceptuję i też się nic nie dzieje. Tu i teraz jest w porządku. Jak cię ktoś goni i nie jest w porządku, to spierdalaj oczywiście, ale to nie jest żaden powód, żeby się martwić, co się stanie, jak cię ktoś dogoni. To jest powód, żeby spierdalać. Przeważnie są racjonalne powody, żeby coś zrobić, rozwiązywać jakiś problem, ale nie znam sytuacji, w której racjonalnym jest martwić się tym problemem. Zamartwianie się wynika ze słabości. Ta słabość jest problemem i to problemem wartym rozwiązywania. Dlatego też tak bardzo cenię inwestowanie w uważność i pragmatyczne rozważania filozoficzne. Nagrałem na tym kanale o tym kilkaset filmików, ale również kilka serii filmików w oparciu o tą filozofię. Nawet JBC redukcja, gdzie wydaje się, że chodzi o zredukowanie tkanki tłuszczowej, sprowadza się do redukcji iluzji, w które wierzymy. Jednym z filmików, w których staram się przedstawić tę koncepcję, jest W co ty wierzysz? Nie ma tutaj jakiegoś obiektywnej wyroczni, która powie, że rzeczywistość jest taka czy owaka, tylko każdy na swój sposób, poprzez swoje własne zmysły odbiera rzeczywistość i to bezpośrednie doświadczenie, czyli to, że coś w danym momencie jest takie, jakie jest jedyną pewną rzeczą. Tyle. Natomiast wszystko inne to już są interpretacje, racjonalizacje i jakieś wierzenia. Pozwolę sobie zostawić te dwa linki w opisie filmu. Jeżeli termin solipsyzm jest problematyczny i uważasz, że oznacza on co innego, to okej, jebać solipsyzm.
Jebać słowa. Ja ci dam jebać, Solipcyzm. szmato pierdolony. Szmato. Skupmy się na esencji tego fenomenu. Uważam, że ta kwestia jest o wiele ważniejsza, niż mogłoby się wydawać. Wnioski dają motywację do odkrywania swojego potencjału oraz poczucia głębokiego spokoju, bo naprawdę nie ma się o co gniewać, ani czego bać. Tu i teraz, w naszej świadomości, wszystko jest w porządku. A jeżeli nie chcesz zaufać jakiemuś youtuberowi z Czekanowa, to najlepiej przekonaj się sam, albo niech to powie profesor Anil Seth, który również jest moją inspiracją. When the end of consciousness comes, there's nothing to be afraid of. Nothing at all.